Witajcie! Dzisiaj omówimy sobie najważniejsze komunikaty, które w różnych sytuacjach może wyświetlić komputer w MANie TGX. Przyjrzymy się również symbolom kontrolek deski rozdzielczej i omówimy ich znaczenie. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Można powiedzieć, że komputer w tym ciągniku wyświetla trzy główne rodzaje komunikatów, które różnią się od siebie stopniem ważności. Są komunikaty STOP związane z bezpieczeństwem, komunikaty stacji obsługi i informacyjne. Występują one w różnych konfiguracjach z rozlicznymi usterkami, informacjami oraz kontrolkami reprezentującymi poszczególne systemy w ciągniku. Towarzyszy im również sygnał akustyczny. Komunikaty STOP informują o tym, że zagrożone jest bezpieczeństwo lub pojazd nie jest gotowy do jazdy. Jak widzicie, centralna lampka ostrzegawcza, ten trójkąt z wykrzyknikiem, miga na czerwono. W tym samym momencie na wyświetlaczu jest symbol STOP i treść komunikatu. Mnie komputer każe zablokować kabinę. Tego typu ostrzeżeń nie radzę ignorować. Trzeba się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, bo migająca na czerwono lampka ostrzegawcza zazwyczaj oznacza poważny problem. Teraz komunikaty stacji obsługi. Rozpoznajemy je po tym, że centralna lampka ostrzegawcza pulsuje na czerwono, ale nie gaśnie całkowicie, a na wyświetlaczu pokazuje się nam symbol klucza i treść komunikatu. W tym przypadku bezpieczeństwo jazdy jest ograniczone albo istnieje zagrożenie, że dalsza jazda doprowadzi do uszkodzenia pojazdu. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na jego działanie i jeśli zajdzie taka potrzeba, zatrzymać go w bezpiecznym miejscu. Ostatnim rodzajem są komunikaty informacyjne, a rozpoznać można je po tym, że centralna lampka ostrzegawcza świeci na pomarańczowo. Na wyświetlaczu zobaczymy wtedy symbol I oraz treść komunikatu. Najczęściej jest to po prostu informacja, że w jednym z systemów samochodu mogło dojść do usterki. Przy takim komunikacie trzeba zwrócić uwagę na jego treść. To może być informacja o systemie ABS albo o zbyt niskim ciśnieniu w układzie, tak jak było na filmie z siłownikiem hamulca w naczepie. Może to być również informacja o konieczności odwiedzenia serwisu olejowego albo dokonania przeglądu. Te komunikaty pojawiają się najczęściej i w sumie w większości nie są to żadne błędy ani usterki, tylko informacje komputera. Dodam, że wszystkie rodzaje komunikatów wyświetlają się natychmiast po zaistnieniu usterki lub gdy komputer ma nam coś ważnego do zakomunikowania. Jest też miejsce, gdzie można je wszystkie przejrzeć hurtowo. Wchodzimy w menu i w zakładkę komunikaty. Tutaj mogę sprawdzić, co komputer w ostatnim czasie miał mi do przekazania. Z tego co widać, to mam awarię prawego światła postojowego ciągnika. Później będę musiał sobie z tym poradzić. W instrukcji obsługi opis komunikatów zajmuje 56 stron, więc nie jestem w stanie przytoczyć Wam wszystkich błędów, jakie może wyświetlić komputer, bo film trwałby ze 3 godziny. Jeśli wyświetli Wam się komunikat, który będzie niezrozumiały, to właśnie w instrukcji obsługi możecie dokładnie sprawdzić jego znaczenie, a nawet wskazówki dotyczące dalszego postępowania. Na koniec przejrzymy sobie jeszcze kontrolki. Dobra, jedziemy od lewej. To jest system utrzymania pasa ruchu. Obok mamy ogrzewanie filtra paliwa. Jeśli wszystko jest OK, to kontrolka zgaśnie po 5 sekundach od uruchomienia silnika. Dalej wiadomo, pasy. To jest natomiast kontrolka odpowiadająca za komunikaty związane z poziomem płynu w zbiorniku AdBlue. Dalej mamy kontrolkę symbolizującą filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym. Informuje nas np. o konieczności zastosowania jazdy regeneracyjnej, kiedy razem z nią centralna lampka ostrzegawcza świeci na żółto. Jeśli świeci na czerwono, to regenerację trzeba zrobić przy stojącym pojeździe. To jest z kolei kontrolka informująca o szczególnie wysokiej temperaturze spalin. Trzeba mieć to na uwadze np. podczas tankowania lub w strefach z jakimiś palnymi rzeczami. Tutaj mamy kontrolkę związaną z systemem EBA, czyli wspomaganiem hamowania awaryjnego. Jeśli np. miga na żółto, to znaczy, że system widzi niebezpieczeństwo kolizji i może rozpocząć hamowanie w razie konieczności. Ta kreska to puste miejsce. Dalej układ wycieraczek. Może się zaświecić, jak np. zabraknie płynu. Tutaj mamy komunikaty związane ze skrzynią biegów. Taką kontrolkę może wywołać np. niewystarczające ciśnienie powietrza w przekładni półautomatycznej. To są z kolei komunikaty związane ze złą pracą silnika. Dość poważne. Kontrolka może się zaświecić, kiedy np. silnik nie dostaje wystarczającej ilości paliwa. Tutaj ciekawa rzecz. Poprzeczna blokada mechanizmu różnicowego. Mam na ten temat cały odcinek.
warto się zapoznać. Dodałem Wam odnośnik. Dalej są komunikaty związane z systemem resorowania powietrznego, czyli inaczej poziomowania. Pod tym symbolem kryją się informacje związane z układem hamulcowym. A tu oczywiście jest kontrolka informująca nas o zaciągniętym hamulcu ręcznym. To jest wspomniana już kilka razy centralna lampka ostrzegawcza, która świeci niemal przy każdym komunikacie, na 2 kolory. Dalej jest kontrolka informująca o działaniu płomieniowego układu rozruchowego. Przed uruchomieniem pokazuje, cytując instrukcję, że nagrzewnica płomieniowa zasysanego powietrza jest włączona. Wiadomo, o co chodzi. W zimie, kiedy silnik jest chłodny, trzeba poczekać, aż kontrolka zgaśnie przed uruchomieniem. Tutaj mamy oczywiście wszystkie komunikaty związane z działaniem układu ABS. A to jest kontrolka od ESP, czyli systemu kontroli trakcji. Tutaj wiadomo, ciśnienie oleju jest za niskie. Ta kontrolka natomiast ostrzega o tym, że kabina jest niezablokowana. Światła drogowe to jest związane z filtrem powietrza. Tu mamy ABS naczepy, dalej kierunkowskazy, system ESP w naczepie, no i komunikaty związane z tachografem. Na koniec rezerwa paliwa, komunikaty związane z silnikiem i komunikaty odpowiadające za kontrolę ładowania. Po lewej oczywiście są kontrolki świateł, a pod nimi wskaźnik paliwa i płynu AdBlue. Trochę tego wymieniania było, ale mam nadzieję, że Wam się przyda. Więcej na ten temat znajdziecie oczywiście w instrukcji obsługi Waszego ciągnika. Na koniec zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję za dzisiaj. Życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.